Do you know that there's a country when you can buy highest quality, half price windows and doors? Hi everyone, I'm Wojtek Stanowski and I will tell you about benefits of buying windows, doors and anything else from Poland. I owe you a quick explanation. During this video I'm gonna speak Polish, but don't worry. I left for you English subtitles in left corner. Naszą siedzibę dzieli od Nowego Jorku 6700 km. Czy to znaczy, że import okien do Stanów Zjednoczonych z Polski jest naprawdę bardzo trudny? Nie wydaje nam się, a wręcz udowodnię Ci w tym wideo, że może to być proste, łatwe i przyjemne. W tym materiale skoncentruję się na tym, aby pokazać Ci, jak w prosty sposób, krok po kroku sprowadzić okna z Polski do Stanów Zjednoczonych. Z racji tego, że współpracujemy wyłącznie z firmami, cały proces pokażemy Ci z perspektywy B2B. Zacznijmy od podatku VAT. Tutaj sprawa jest prosta. Stawka jest jedna, 0. Co zatem zrobić, żeby nie zapłacić VAT-u w Polsce? Wystarczy mieć dokument potwierdzający wypłynięcie towaru z polskiego portu. Zanim towar wypłynie do USA, ktoś musi zorganizować cały proces przygotowawczy. Najlepiej, żeby to była firma, która ma doświadczenie w eksporcie do Stanów Zjednoczonych. Jakie zatem obowiązki powinien wypełnić sprzedający? Po pierwsze, powinien przygotować listę dokumentów. Ta lista powinna zawierać fakturę sprzedaży, specyfikację sprzedawanych produktów, packing list i upoważnienie dla agencji celnej do odprawy. Oczywiście wszystko przetłumaczone na język angielski. Po wyprodukowaniu dostawca Twojego towaru musi go należycie spakować. I tutaj wchodzi w grę parę ważnych kwestii. Na przykład nie możemy tego towaru spakować na surowe drewno. Musi być spakowane na paletach, które są w odpowiedni sposób certyfikowane i przeznaczone do transportu morskiego. Po dostarczeniu towaru do portu i pełnej dokumentacji potrzebnej do odprawy celnej, upoważniona do tego agencja wystawi dokumenty potwierdzające wypłynięcie towaru, a armator dostarczy towar bezpośrednio do Twojej destynacji. Od tego momentu za przesyłkę odpowiedzialny jest już armator. W międzyczasie oczywiście od sprzedającego powinieneś otrzymać dane kontaktowe, dzięki którym będziesz mógł sprawdzać, na jakim etapie znajduje się Twój transport. Jakie są zatem Twoje obowiązki? Po pierwsze, będziesz musiał opłacić cło. Bez tego w ogóle nie odbierzesz towaru z portu. I to cło opłacisz w takiej wysokości, jakiej aktualnie stawki funkcjonują na terenie Twojego stanu. Ostatni obowiązek, jaki na Tobie ciąży, to ten zdaje się najprzyjemniejszy. Odebranie towaru z portu. Pamiętaj, że w 99% przypadków odbiór towaru z portu leży po stronie klienta, czyli po Twojej. Musisz zorganizować transport, który podejmie Twój ładunek i dostarczy do miejsca docelowego. Jak pewnie widzisz na podstawie tego wideo, cały proces importu okien, drzwi, bram garażowych czy rolet z Polski może wydawać się dość skomplikowany. Jeżeli jednak wybierzesz właściwego partnera na terenie Polski, całość procesu będzie dla Ciebie przysłowiową bułką z masłem. Mam nadzieję, że dzięki temu wideo rozwiałem choć część Twoich wątpliwości. Jeżeli tak, napisz tak w komentarzu pod spodem. Jeżeli nie, napisz, jakie masz jeszcze wątpliwości, to z chęcią odpowiem na nie w przyszłych odcinkach. Pamiętaj, że niniejsze wideo jest tylko streszczeniem pełnego materiału na naszym blogu. Link do artykułu znajduje się w opisie poniżej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do środka. Jeżeli treści, które tutaj przedstawiłem, wydają Ci się interesujące, zasubskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia, a do wideo dodaj lajka. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku.